Klient. Recenzja. Od pewnego czasu moja strona główna na YouTubie jest dosłownie cały czas prześladowana przez jeden klient. Oczywiście mowa tutaj o Feder kliencie. Tak, wiem, jest to bardzo overrated temat i pewnie widzieliście już 600 recenzji na temat owego klienta, natomiast ja zamierzam dogłębnie przetestować klienta pod różnymi względami. Cały proces oceniania klienta podzielę na 5 kryterii. Pierwszą będzie launching oraz opcję uruchamiania klienta. Drugą design. Trzecią modyfikację, czwartą optymalizacja i piąta to będzie wisienka na torcie, o której dowiecie się dopiero w finale. Dobra, więc zacznijmy od uruchamiania Federa. Generalnie klienta otwieramy za pomocą osobnej aplikacji, jak we wszystkich klientach premium. Po uruchomieniu naszym oczom rzuca się bardzo ładne z rozmazanym tłem menu uruchamiania. Feder klient posiada 4 wersje, kolejno 1.8.9, 1.12.2, 1.17.1 oraz 1.18.1. Pod opcją Play widnieje opcja Moc, czyli modyfikacje. Na razie o tej opcji zapominamy, ponieważ wrócę do niej w dalszej części filmu. Na samym dole w lewym rogu możemy wejść w ustawienia Feder klienta i zmienić lub zostawić przypisywaną ilość RAMu do Minecrafta, czy też zmienić rozdzielczość. Przejdźmy teraz płynnie w stronę designu. Tak jak na początku wspomniałem, menu początkowe jest bardzo ładnie skomponowane poprzez dodanie kilku czarnych przejrzystych kafelków z danymi funkcjami oraz rozmazane tło, które bardzo uspokaja i wprawia w satysfakcję gracza. Po odpaleniu klienta obserwujemy bardzo schludnie wykonane menu Minecrafta z przyciemnionym i rozmytym tłem, podobnie jak w menu uruchamiania. Wybieranie trybów rozgrywki też jest ciekawe, bo jest tutaj zrobiona paradoksalnie prosta animacja, która jakoby zakreśla opcję wybieraną przez nas. Wchodząc w listę serwerów od razu widać, że nie została ona zmieniona z normalnego Minecrafta. Jedyne co zostało dodane to logo klienta w prawym dolnym rogu. Naciskawszy Shifta ekran lekko się przyciemnia i ukazuje nam HUD Editor, Cosmeticsy oraz menu modyfikacji. Przejdźmy właśnie do tego menu, bo zostało ono zrobione na zasadzie kontrastu między czerwonym kolorem a czarnymi przejrzystymi kafelkami, co dodaje wyraźności całemu menu. Jeśli będziemy chcieli dany mod włączyć, to rozjaśni się, a wyłączenie sprawi przyciemnienie się opcji. Sam design w klientach jest dosyć ważny, ponieważ każdy z nas to wzrokowiec i zwykle najpierw oceniamy coś pod względem wyglądu, natomiast ważniejszą rzeczą są modyfikacje. To właśnie one podbiły hype na tego klienta, ponieważ klienta możemy full customizować pod względem dodawania zewnętrznych modyfikacji do klienta. Możemy to zrobić za pomocą podopcji Add Mods z opcji Mods w menu uruchamiania. Klikawszy w tę opcję pojawia nam się folder, do którego musimy wsadzić mod, który pobraliśmy. Możemy to też zrobić za pomocą wyszukiwarki modów w Federze. Jeszcze przed przejściem do wbudowanych modów klienta pokażę wam jak włączyć przykładowy mod, w tym przypadku Replay Mod, aby pojawił się on później w naszym Minecrafcie. Jest to nadzwyczaj proste, bo wystarczy przejść do opcji Browse Mods, wybrać mod, który nas interesuje, dodać go do wersji, z której korzystamy i włączyć go oczywiście. O Replay Modzie na razie nie będę się wypowiadał, a zrobię to pod koniec filmu z powodu jednego albo kilku bugów. Mody wbudowane w klienta są praktycznie takie same jak w każdym kliencie. Ich ilość jest 2 razy mniejsza w porównaniu do Badlionowych modów. Feder 43 mody, Badlion 81. Przy czym trzeba zaznaczyć, że Badlion nie ma opcji dodawania zewnętrznych modyfikacji. Menu jest bardzo intuicyjnie zrobione, tym bardziej, że każdy mod jest przypisany do danej kategorii, co tylko przyspieszy wyszukiwanie naszego ulubionego moda. Nie ma co się bardziej rozgadywać na ten temat, a więc przejdźmy teraz do optymalizacji. Opinie na ten temat oczywiście są bardzo zróżnicowane, jak w każdym kliencie, lecz ostatnio przeważają głosy za tym, że Feder klient więcej zjada FPS-ów niż je oddaje. Macie teraz porównanie na ekranie FPS-ów z tego klienta w podobnych sytuacjach, a także z 2 klientów na podium, Badliona i Lunara. Jak dla mnie różnica nie jest jakaś wielka, a jeśli już jest, to pewnie jest to spowodowane tym, jak bardzo klient jest rozbudowany. Podobnie było z Laby Modem, bo tam ja przykładowo miałem kolosalne spadki FPS-ów, co uniemożliwiało grę. Natomiast w tej sytuacji klient bardzo dobrze utrzymuje FPS-y w prawidłowym stanie. Teraz możemy przejść do najbardziej wyczekiwanego moda przeze mnie i przez bardzo dużą część community, czyli Replay Mod.
Co mnie najbardziej cieszy, replay mod, który jest wbudowany w Feder kliencie, to jest normalny forge'owy replay mod, bez żadnych zmian. Wszystko wygląda tak samo, w przeciwieństwie do Badleona, w którym replay mod jest mocno przekształcony i przez to generuje bardzo dużą ilość bugów. Oczywiście możecie ustawić opcję replay moda w menu Minecrafta, niestety, ale w każdym ideale znajdzie się jakaś wada i tu nie jest inaczej. Replay mod ma jeden pewny bug, który bardzo utrudnia edycję zapisanych akcji. Jest nim crashowanie Minecrafta za każdym razem, kiedy naciskamy klawisz B na klawiaturze, który odpowiada za Player Overview, czyli w skrócie tepanie się do graczy w replay modzie, tak aby nie musicie latać po całej mapie i szukać danej persony. Widząc ten błąd, responsywnie wysłałem ticket do administracji Discorda Federa i po dosłownie minucie dostałem informację o tym, iż błąd, o którym mówię, jest zatwierdzony i jest poddany procesie naprawiania. Możliwe, że jak już to oglądacie, to jest on naprawiony. Ważnym aspektem jest też to, że klient na razie jest w fazie beta, a działa naprawdę świetnie. Więc miejmy nadzieję, że firma Feder nie spocznie na laurach i nie podda się sfiksowaniem replay moda jak Lunar. Reasumując, klient jest bardzo dobrze wykonany, posiada wiele modyfikacji, a może posiadać jeszcze więcej, zależnie od waszej potrzeby. Ma działającego replay moda z jednym bugiem. Mi on nie przeszkadza jakoś diametralnie, ponieważ i tak mogę montować w Minecraft Forge'u, a nagrywać Federem, oraz posiada nie tak tragiczną optymalizację co Laby mod. Z przykrością muszę wam przekazać jedną najważniejszą informację. Klient jak na razie jeszcze nie jest darmowy. Aby dostać full access do klienta, musicie kupić pelerynkę Federa. Oczywiście sam klient pewnie do miesiąca lub tam kilku zostanie wydany w pełnej wersji, dlatego możliwe, że Feder doda jakieś nowe rzeczy, które w filmie jeszcze się nie pojawiły. Dzięki wielkie za wysłuchanie i pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, więc jeśli ty się z czymś nie zgadzasz, to możesz też to napisać w komentarzu. Chętnie poczytam wasze komentarze i dowiem się waszą opinię na temat Federa. A teraz zapraszam was do jednej arenki na Bedwars, w której będę testował w praktyce Federa klienta. Strzała. Dobra, lecimy. W ogóle nagrywam to w dzień, w którym muszę wrzucić film. W sumie za 2 godziny muszę wrzucić film, tak mniej więcej, aby on dzisiaj jakoś siadł jako tako. Franę pozdrowy ty, ja nie nagrywam, mordo, nigdy w życiu, broń Boże. Widzowie, dzisiaj recenzujemy Federa klienta, ale już totalnie w praktyce. Dlaczego? No bo przez ostatnie 7 minut słyszeliście cały czas teoretykę, a teraz przetestujemy sobie Federa w praktycznym życiu, jak tutaj się gra, czy w ogóle da się grać na tym Federze. Tak szczerze, nie grałem jakoś za często na tym Federze. Federze. O kurwa. Powiem wam, że lime Coca-Cola oddaje w pizdę. Ostatnio w ogóle zauważyłem, że w kurwę w ogóle mało przeklinam. Kurwa. To jest duży plus. Siś. Ty, ja dolecę tam? To jest dobre pytanie. O, doleciałem, jebany. Aha, White, co? Dobra, White sobie uciekł z areny, przestraszył się mnie. Strasznie mi ten klient siadł pod względem tego, że jest to takie połączenie trochę Badleona plus Laby mod. Niektórzy mówią, że to jest połączenie Lunara plus Laby mod. A ja bym tutaj bardziej powiedział o Badleonie. Dlaczego? Dlaczego? No bo wiecie, to jest jednak klient, który posiada tego replay moda. To jest taka wyróżniająca się rzecz. Z drugiej strony ten klient jest strasznie podobny do Lunara pod względem designu. Jak zobaczyliście to menu główne całe, to one w sumie jest bardzo podobne do... Czekajcie. Tam jest Aqua, dobra, to do oka muszę iść. Ono jest bardzo podobne do lunarowskiego menu głównego. W sumie, no jedyną wadą to jest ten Player Overview w replay modzie. A to też nie jest jakaś straszna wada, no bo dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który chce tylko widzieć swoje akcje i tam czasami nagrać, to wiecie, to jak poszuka sobie siebie na mapie, to nie będzie problemu. Ale kiedy ja na przykład muszę się spinać z montażem, mam presję czasu, no to ja muszę po prostu wszystko montować w Forge'u. Wszystko w Forge'u lecę. I na razie mam wyjebane w Federa, jeśli chodzi o replay moda. W sumie jak miałem Badleona też tak zawsze robiłem, że nagrywałem tylko Badleonem, a wszystko montowałem w Forge'u. No bo Badleonowy replay mod był naprawdę zjebany i tam się naprawdę już trudno było nie tyle co połapać, ale było tyle bugów, że tam po prostu odechciało się grać chyba każdemu po chwili. Dobra, gościu tu idzie i fireball jumpuje się, ale co jest? Ale gościa zlogowało. I zaraz mi się zaczyna niemiecki, więc teraz po prostu muszę jak najszybciej spiąć dupę i nagrywać to jak najszybciej. W ogóle widzowie, zapomniałem wam opowiedzieć o takim jednym beneficie jeszcze, który jest w Feder kliencie. Działa na takiej zasadzie, że kiedy budujecie się, to automatycznie się gadridżujecie. Po prostu stajecie na krawędzi i zaczynacie się gadridżować i spadacie. Taki benefit od Federa. Oh my god! Jebany, co w ogóle tutaj z fireballem był. Oh my god!
O, zabiłem go, nice, pokczam, giga zajebiście. Generalnie dzisiaj są walentynki, więc życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego i solejarzom, którzy siedzą teraz i walą konia, też życzę wszystkiego najlepszego, bo solidaryzuję się z wami. Pamiętajcie, że solejarze powinni trzymać się razem, single też. I pamiętajcie, że to nic złego, bądźcie solejarzami, tak jak nam przystało, Polakom, rodakom. Skoczyć tutaj? Ja pierdolę, co? Co tu się stało w ogóle teraz? Jak to... To jest kurwa sabotaż, to jest akcja antyfrankowa znowu, widzicie? Na pewno przejdę z Badiona na Federa już na stałe. Wreszcie znalazł się klient, który tak naprawdę odpowiada moim wszystkim oczekiwaniom. Nie muszę wreszcie grać na tym zażygałym Badlionie, który promuje pedofilię. I wreszcie skończy się fala komentarzy: Franek, ale dlaczego grasz na Badlionie, a nie na Lunarze? Ale ja się cieszę, bo był taki hype po prostu na Lunara przez jakiś czas i wszyscy na nim grali. I wtedy jak grałeś na Badlionie, to byłeś takim wyrzutkiem, takie, oni tak, wiecie, takie community minecraftowe ustosunkowało się do ciebie w taki sposób, że ty gnoju, jak możesz grać na Badlionie, ja pierdolę, kurwa, jak można na tym syfie grać. Teraz każdy gra na Federze i mi się też Feder podoba, więc no, zajebiście. O! Pierwszy raz u mnie w Krakowie było widać u mnie w Krakowie, znaczy blisko Krakowa, bo ja nie mieszkam jakby w samym Krakowie. Blisko Krakowa było pierwszy raz widać tak dobrze Tatry. Jakby od Krakowa Tatry to już na pewno było widać zajebiście i naprawdę było zajebiście Tatry widać i Beskidy. Beskidy po prostu taki był widoczek na Beskidy. Tak szczerze to już gram chyba trzecią arenę, ale ja zawsze tak mówię, no dzisiaj gram tylko jedną arenkę, mamo, proszę, ja tylko jedną arenkę chcę zagrać, proszę. Zastanawiam się tylko, czy on już zabudował. Och, Endstone'a widzę. Endstone'a widzę i widzę antyfrankową akcję, tak szczerze od razu. Dobra, wiecie co? Jak on mu niszczy, to ja się przejdę tutaj do zielonego, tak się... Zielony teraz taki mindfuck. Jak to się stało? Miałem być pierwszy. Zielony spadł? Spadł, dobra. Siema. A ten też, kolejny upośledzony. Ty kurwa, wypierdal! Get some help. Oh my god! Oh my god! Zdążę? Zdążyłem, pokrzam. Mordy, ja jeszcze tak szybko chciałem wam tylko dodać, że powinniście wbić na mojego Discorda. Dlaczego? Bo jak nie wbijecie na mojego Discorda i nie zostawicie łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, to niestety, ale nie kochacie swojej mamy i nie kochacie swojego taty, a dzisiaj są walentynki, więc trzeba jeszcze bardziej uwidaczać miłość do drugiej persony. Pamiętajcie, że trzeba kochać, wielbić i tak dalej. Więc jeśli chcecie kochać, wielbić, nie być zapisem i nie słuchać Radia Maryi, wbijcie do mnie na Discorda. U mnie zawsze jest super atmosfera na Discordzie. Cycefranewell to jest jak rodzina. Tutaj nie mamy sprzeczności żadnych, nie mamy tutaj żadnej toksyczności. Jak wbijacie, widzicie same kulturalne tematy. Nigdy nie ma kontrowersyjności, nigdy nie ma stolejarstwa, nigdy nie ma zboczonych tematów, jakichś nie na miejscu tematów. Jak macie taką topkę serwerów najbardziej kulturalnych i najbardziej przyjaznych dla każdego członka, nawet 6-letniego, to mój serwer to jest taki top 1 z tych serwerów, naprawdę. Wbijajcie sobie tam, bo naprawdę, tak jak mówię, zero przeklinania, zero agresywności. Jak chcecie tam zagrać, to na przykład, nie wiem, jak zapytacie się: o, siema Tommy, chcę dzisiaj z tobą zagrać, proszę, zagraj ze mną, to on odpowie ci: wypierdalaj, kurwa. Nie! Dobra. Dobra, mam pomysł, teraz na niego. Nie, nie! Dobra. Tak szczerze, było to strasznie wolne, co zrobiłem. Ale GG. Tutaj się nie da tak tego robić. Dobra, musiałem go szybko butterflyem wyczyścić.
Generalnie przypomniałem sobie teraz o tej takiej opcji w Federze. To jest opcja przy menu uruchamiania i nazywa się ona chyba fiksowanie bugów, coś takiego. To działa na tej zasadzie po prostu, że jak na nią klikniecie, to chyba wam się czyści Minecraft, tak mi się wydaje, po prostu wszystkie tam pliki wam czyści i przez to fiksuje wam różne błędy, które mieliście. Jest to spoko sprawa w sumie, bo mało klientów ma taką opcję, a zauważyłem to chyba jakoś przedwczoraj, jak grałem właśnie sobie, znaczy jak grałem, jak robiłem ten film cały. I naprawdę jest to ciekawe, kurczę, bo w małej ilości klientów jest coś takiego, a tak naprawdę nie jest to nic wielkiego, no bo to chyba czyszczenie tego, naprawianie tych błędów to jest po prostu chyba usuwanie różnych plików, tak mi się wydaje po prostu. Że to nie ma za bardzo większej inicjatywy, po prostu to jest usuwanie plików. O! Oh my god! Woo! Damn! Damn! O! Zginął! Nie musiałem nic robić, wreszcie! Jezu, jak to...